Serdecznie zapraszam do odcinka 123 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 60. W poprzednim 122 odcinku opowiedziałem o proroctwach Mojżesza i Ezechiela oraz autorze Ewangelii według świętego Marka. W tym odcinku opowiem o kolejnych księgach Nowego Testamentu. W kanonie Nowego Testamentu pierwszą księgą jest Ewangelia według świętego Mateusza. Natomiast na drugiej pozycji znajduje się Ewangelia według świętego Marka, pomimo że chronologicznie jest najstarszą księgą. Kolejne księgi to Ewangelia według świętego Łukasza i Ewangelia według świętego Jana. Piątą księgą są Dzieje apostolskie, uważane za księgę historyczną Nowego Testamentu. Po Ewangeliach i Dziejach apostolskich znajduje się zbiór 21 listów, czyli pism skierowanych do wspólnot chrześcijańskich lub indywidualnych osób. Nowy Testament zamyka Księga Objawienia, napisana przez proroka o imieniu Jan, opowiadająca o przyszłych wydarzeniach i powtórnym przyjściu Jezusa, czyli kulminacji chrześcijańskiej wizji człowieka i historii. Autorstwo pierwszej księgi Nowego Testamentu przypisuje się Mateuszowi Ewangeliście, zwanym również Mateuszem Lewi, celnikowi z Kafarnaum i jednemu z 12 apostołów Jezusa Chrystusa. Imię Mateusz pochodzi od hebrajskiego imienia Mattaj, oznaczającego dar Jahwe. Mateusz Lewi pochodził z Nazaretu w Galilei i jego zajęcie jako starożytnego celnika polegało na pobieraniu podatków w Kafarnaum, jednym z największych handlowych miasteczek nad jeziorem Genezaret, nazywanym również jeziorem galilejskim lub tyberiackim. Żydzi określali celników mianem grzeszników i pogan, gdyż zbierane przez nich podatki były przeznaczone dla Rzymian, uważanych za okupantów. Ewangelia Mateusza została napisana dla wyznawców judaizmu oraz dla chrześcijan, którzy nawrócili się z judaizmu. Jej myślą przewodnią było wypełnienie się wszystkich proroctw mesjańskich Starego Testamentu w osobie, życiu, czynach i nauce Jezusa. Według Ewangelii Jezus jest Mesjaszem, a założony przez Niego Kościół to prawdziwe Królestwo Mesjańskie. Ewangelia Mateusza często nawiązuje do Starego Testamentu, opisując zwyczaje i tradycje żydowskie. Księga składa się z 5 części, czyli kazania na górze, mowy misyjnej, mowy o Królestwie Niebieskim, mowy do uczniów o życiu wspólnoty oraz mowy przeciw uczonym w piśmie i faryzeuszom oraz o dniach ostatecznych. Na początku Mateusz opisuje dzieciństwo Jezusa i kończy opisem Jego męki i zmartwychwstania. Dlatego też niektórzy twierdzą, że Ewangelia zawiera 7 części. Profesor teologii ze Zjednoczonego Prezbiteriańskiego Seminarium w Richmond w amerykańskim stanie Virginia, Jack Dean Kingsbury, zaproponował podział Ewangelii Mateusza na 3 części: osoba Jezusa, zwiastowanie Jezusa oraz pasja Jezusa. Nie ma pewności, gdzie i kiedy zmarł święty Mateusz, chociaż według cerkiewnej historiografii wskazuje się na rok 60 naszej ery, a jego grób od X wieku znajduje się w Salerno we Włoszech. Niektórzy twierdzą, że Mateusz poniósł śmierć męczeńską w Etiopii lub został ścięty mieczem w Persji. Również miejsce powstania jego Ewangelii jest tematem sporów. Początkowo wskazywano Jerozolimę w Palestynie, ale później zmieniono ten pogląd na Syrię, Antiochę Syryjską, Aleksandrię, Cezareę, Transjordanię, a nawet Fenicję, gdzie według George'a Dunbara Kilpatricka, anglikańskiego księdza i teologa,
powstała w Tyrze albo w Sydonie. Ewangelia Mateusza, podobnie jak Marka i Łukasza, ze względu na podobieństwo relacji należą do tzw. Ewangelii synoptycznych, terminu użytego przez Johanna Jacoba Griesbacha, niemieckiego biblistę żydowskiego pochodzenia, krytyka tekstu Nowego Testamentu i duchownego luterańskiego. Natomiast Ewangelia według świętego Jana różni się od pozostałych układem materiału, językiem, słownictwem i stylem. Apostoł Mateusz, podobnie jak inni ewangeliści, uważany jest za patrona rodziny i jest patronem kapituły kolegiackiej półtuskiej. Poza tym świętego Mateusza uważają za swojego patrona celnicy, poborcy podatkowi, komornicy, księgowi, urzędnicy finansowi i bankowcy. Autor trzeciej Ewangelii, Łukasz Ewangelista, był lekarzem i towarzyszem świętego Pawła. Łukaszowi przypisuje się również autorstwo piątej księgi Nowego Testamentu, czyli Dziejów Apostolskich. Na początku swojej Ewangelii Łukasz zwraca się do dostojnego Teofila. Słowo Teofil może oznaczać ogólnie chrześcijanina, gdyż greckie słowo Teofilos oznacza przyjaciel Boga. Święty Paweł pisze o Łukaszu w liście do zboru w Kolosach jako ukochanym lekarzu. Według starochrześcijańskiej tradycji do spotkania Łukasza z Pawłem doszło w Troadzie podczas drugiej podróży misyjnej Pawła. Eusebiusz z Cezarei, pisarz, teolog i historyk chrześcijański, jak również biskup Cezarei w Palestynie, uważał Łukasza za Greka z Antiochii, z zawodu lekarza. Ewangelia świętego Łukasza opisuje na początku narodzenie i życie ukryte Jana Chrzciciela oraz Jezusa. Kolejne części dzieła to zapowiedź tajemnicy paschalnej i podstawy dzieła Jezusa, droga Jezusa do Jerozolimy w celu realizacji tajemnicy paschalnej oraz w Jeruzalem męka i zmartwychwstanie. Święty Łukasz zwraca szczególną uwagę na przekazanie prawdy o miłosierdziu Bożym w przypowieściach o dobrym Samarytaninie, o synu marnotrawnym i o nieurodzajnym drzewie figowym, jak również na szczególną rolę kobiet w ewangelizacji, w tym rolę Marii z Nazaretu, matki Jezusa, oraz dokonuje szczegółowego opisu narodzin Jezusa. Wiele szczegółów w Ewangelii Łukasza wskazuje, że była napisana dla potrzeb gminy chrześcijańskiej, złożonej z wiernych nawróconych z pogaństwa. Autor Ewangelii wyraża troskę o powiązanie historii Jezusa i apostołów z tradycją grecko-rzymskiej literatury. Zastępuje tytuły żydowskie greckimi, używając zamiast rabi, czyli rabin, epistates, i pomijając niezrozumiałe dla greckojęzycznego audytorium słowa semickie. Prolog Ewangelii zawiera informację, że święty Łukasz opierał się na informacjach z innych Ewangelii oraz od naocznych świadków i sług słowa. Badacze Biblii wskazują na 3 główne źródła księgi, czyli Ewangelię Marka, źródło greckie oraz wyjątkowe źródło nazywane literą Q, będące autorskim materiałem Łukasza. Święty Łukasz jest patronem introligatorów, lekarzy chirurgów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, historyków, notariuszy, złotników, jak również Hiszpanii. A jego relikwie znajdują się w Padwie, w kościele pod wezwaniem świętej Justyny, w Pradze, w katedrze świętego Wita oraz w Tebach. Dzieje apostolskie, zajmujące 5. miejsce w kanonie Nowego Testamentu, przypisywane również Łukaszowi,
opisują dzieje uczniów Chrystusa, formowanie się pierwszych wspólnot oraz rozprzestrzenianie chrześcijaństwa aż do czasów panowania Cezara Nerona. Pierwsze 12 rozdziałów opisuje wspólnotę uczniów w Jerozolimie, kierowaną przez 12 apostołów, z podkreśleniem szczególnej roli Szymona Piotra, pierwszego biskupa Rzymu. Dzieje opisują, jak nowa nauka przekracza granice Jeruzalem i Judei i dociera do Samarii oraz Antiochii Syryjskiej. W rozdziale 13 do apostołów dołącza Saul z Tarsu, wcześniejszy prześladowca i faryzeusz, który staje się gorliwym wyznawcą Jezusa pod imieniem Paweł. Apostoł Paweł odbywa 3 podróże misyjne z towarzyszami oraz 4. podróż przymusową jako więzień przed sąd Cezara w Rzymie. Księga kończy się opisem pobytu apostoła Pawła w areszcie domowym w Rzymie w oczekiwaniu na proces sądowy przed cesarzem. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 123, w którym opowiedziałem o Ewangeliach Mateusza i Łukasza oraz dziejach apostolskich. Serdecznie zapraszam na odcinek 124 pod tytułem Potomkowie ludu Kanan, część 61.